Dzień dobry YouTube, z tej strony Mariusz z kanału W Dreadach przez Świat, a w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić 8 rzeczy, które sam chciałbym wiedzieć przed swoim pierwszym maratonem. Zapraszam. Czym jest maraton? Otóż jest to bieg organizowany na dystansie 42 km i 195 metrów. Pierwszy maraton został zorganizowany w 1897 roku w Bostonie, czyli prawie 130 lat temu, i od tego czasu ten dystans został tak spopularyzowany, że można brać w nim udział praktycznie w każdym kraju na świecie. Pierwszą rzeczą, którą chciałem poruszyć, jest co w sytuacji, gdy wypadnie Ci trening. Macie pewnie jakiś swój plan treningowy, który trwa kilka miesięcy albo nawet dłużej. Jest on rozpisany na 3-4 treningi w tygodniu, ale to jest normalne, że przez te kilka miesięcy nie zrobicie tych wszystkich treningów. Macie swoje życie prywatne, mogą zdarzyć się kontuzje czy inne losowe sytuacje. Co robić wtedy z tym treningiem, który wypadnie? Czy nadrabiać w kolejnym tygodniu, czy robić po 2 treningi w jeden dzień? No ja bym odradzał. Generalnie jeśli trening już wypadnie, to nie dokładajcie do następnego tygodnia, bo się po prostu przeciążycie, ryzyko kontuzji może wzrosnąć. Ważne, żeby wykonać tak z 80% planu, w tym zrobić przynajmniej jedno wybieganie na 30 km. Jeśli te 2 checkpointy odhaczycie, to nie macie czego się bać w dniu startu. Drugą rzeczą, którą ja totalnie odpuściłem przed swoim pierwszym maratonem w 2017 roku, są podbiegi. Stwierdziłem, po co mam robić podbiegi do biegu ulicznego, jak on jest przecież płaski. Będę cały czas leciał po prostej drodze. Otóż nie. Na każdym maratonie prawdopodobnie zdarzy się jakiś podbieg, gdyż nie ma szans, żeby wytyczyć trasę na 42 km, która w pewnym momencie nie idzie w górę albo w dół. Ponadto bieganie podbiegów zwiększa Waszą siłę i wytrzymałość, a to w bardzo dużym stopniu przekłada się również na prędkość, którą osiągacie na biegach płaskich ulicznych. Dodatkowo, jeśli Wasze mięśnie, a również głowa jest przyzwyczajona do funkcjonowania na podbiegach, czyli biegnięciu w górę, a na wyścigu dostanie płaską trasę, to uwierzcie mi, o wiele przyjemniej będzie Wam się startować i to w znacznie szybszym tempie, niż byście zakładali. Kolejną ważną rzeczą jest żywienie, zarówno przed wyścigiem, czyli tak bezpośrednio w tygodniu startowym, jak i również podczas samego startu. Jeśli chodzi o tydzień startowy, to polecam wszelkiego rodzaju węglowodany, czyli pizza, makarony. To możecie jeść cały tydzień. Ważne, żeby do tego dorzucać jakieś surówki. Ja tak robię, bo poza węglami do organizmu dostarczam dzięki temu różne witaminy, które mi się przydadzą podczas biegu. Jeśli chodzi o dzień startowy, to odradzam wszelkiego typu kombinowanie z jedzeniem, zmienianie diety na ostatnią chwilę, bo zobaczycie, że kolega, z którym jesteście na maratonie, je coś innego niż Wy i myślicie, że Wam to pomoże. Otóż nie. To znaczy, nie zawsze. Może pomóc, a może być to szok dla Waszego organizmu, że nagle dostanie inne paliwo i podczas biegu możecie mieć problem. Jeśli na śniadanie normalnie jecie owsiankę, to jedzcie owsiankę. Normalnie jecie jajecznicę, jedzcie jajecznicę. Nie zmieniajcie nic, nie kombinujcie. Przed samym biegiem również warto zapoznać się z planem sytuacyjnym, a dokładnie tym, co jaki czas są punkty żywieniowe. Na części maratonów znajdują się one około 3 km od siebie, a na części innej około 5 km.
Warto to sprawdzić i warto też sprawdzić, co znajduje się na danym punkcie żywieniowym. Ja polecam pić, czyli nawadniać się już od pierwszego punktu. Zazwyczaj wtedy piję wodę i potem z każdym kolejnym piję na zmianę. Woda, izotonik, woda, izotonik. Z tego względu, że pijąc cały czas izotonik byłby dla mnie po prostu za słodki i mogłoby mnie zmulić podczas biegu, a gdybym pił samą wodę, to bym wypłukał organizm z wszystkich składników, które wychodzą z ciała razem z potem. A te składniki odżywcze idealnie uzupełniają izotoniki. Ja osobiście podczas maratonów raczej nic nie jem, jeśli już to owoce, ale oczywiście rozumiem, że są osoby, którym jest potrzebne to jedzenie jako napęd, dlatego ważne, żeby sobie to przetestować. A jeśli o testach mowa, to teraz chciałbym poruszyć temat startów testowych. Startem testowym w przypadku maratonu będzie półmaraton. Ja taki półmaraton zazwyczaj biegnę około miesiąc przed maratonem. Dzięki startom testowym można zobaczyć sobie różne rzeczy, jak przetestowanie stroju, w którym macie zamiar biec maraton, jak przetestowanie właśnie żywienia, o którym mówiłem wcześniej. Otóż same takie sprawy techniczne, czyli jak dostać się z hotelu do biura zawodów, jak wcześniej wyjechać, żeby uniknąć korków, gdzie zaparkować, jak się ustawić na starcie, czy na przykład jak operować w punktach żywieniowych. A jeśli chodzi o test stroju, no to warto sprawdzić, czy nowa koszulka może, którą macie do biegu, was nie obciera, czy dobrze leży, czy wygodnie wam się w niej biega. A teraz taka autoreklama. Jeśli podobają ci się treści na moim kanale, to zapraszam do subskrypcji. Mi to bardzo pomoże w jego dalszym rozwoju. Dziękuję. Kolejną rzeczą, moim zdaniem jedną z ważniejszych, jest to, żeby po prostu cieszyć się startem. Wiedz, że przepracowałeś ciężko te kilka miesięcy przed maratonem. Wszystko masz wytrenowane. Teraz wystarczy tylko stanąć na linii startu i biec ramię w ramię z kilkoma tysiącami biegaczy z całego świata. A podczas biegu prawdopodobnie zobaczysz jedne z najlepszych atrakcji turystycznych w mieście, w którym chcesz startować, a do tego będą cię wspierać setki, jeśli nie tysiące kibiców z całego świata, a nawet Europy. Dlatego naprawdę nie ma się czym przejmować. Jeśli zrobiłeś plan, to startuj i wszystko, baw się. A gdy już wybrzmi pistolet, armata, trąbka czy jakiś inny startowy instrument i bieg ruszy, to postarajcie się opanować emocje. Wiem, że to jest trudne. Sam parę razy na tym się zgubiłem, ale często przy tym starcie w dużym tłumie podświadomie możecie wystrzelić i biec tempem dużo szybszym niż zakładaliście. Nie spojrzeć na zegarek, telefon czy cokolwiek innego, co pomaga wam śledzić tempo, i zanim się zorientujecie, to się spalicie. Ja często tak miałem, że startowałem właśnie tak szybko. Biegłem. Patrzę tak 4-5 km. Dobrze się czuję, a biegnę tempem szybszym niż zakładałem. Myślę, może to jest ten dzień. Może to jest ten mityczny dzień konia, w którym w końcu się uda. Uda się bardzo szybko pobiec. Otóż nie. Jeśli bardzo szybko zaczniecie, to bardzo szybko się spalicie. O wiele lepiej jest zacząć sobie trochę wolniej i potem przyspieszać w miarę upływu kilometrów, niż na początku się spalić, a potem dogorywać
do końca maratonu. Jest to bardzo bolesne. Da się tak zrobić, wiem, bo tak sam kilka razy zrobiłem, ale wolałbym już tak nie robić. Następną rzeczą wartą zaznaczenia jest to, że podczas maratonu można przejść do marszu. O tak. Pewnie część biegaczy się ze mną nie zgodzi, ale ja uważam, że o wiele więcej podczas maratonu da Ci to, że przejdziesz sobie do marszu na minutę, dwie, zregenerujesz, może nie zregenerujesz, ale wyrównasz sobie oddech, dasz chwilę odpocząć mięśniom, a dzięki temu zamiast biec i męczyć się minutę, półtora poniżej Twojego tempa, które sobie zakładałeś, to będziesz już biegł tempem szybszym niż biegłeś przed marszem, gdyż uspokoisz właśnie ten oddech, troszkę zregenerujesz mięśnie, troszkę też dasz głowie odpocząć i zobaczysz, że dzięki temu wrócisz do tego swojego tempa sprzed marszu, sprzed takiego zaspawania się, że tak to powiem, i dzięki temu możliwe, że do końca biegu już będziesz kontynuował to tempo. A gdybyś ciągle biegł już na tym takim zmęczeniu przy tempie niższym niż miałeś wcześniej, to byś stracił więcej minut. Dlatego uważam, że marsz jest spoko i można, naprawdę nikt tego nie sprawdza. Ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj z Wami chciałbym się podzielić, jest to, że prawdopodobnie będzie boleć. W dniu maratonu zrobicie około 50-60 tysięcy kroków, a Wasze mięśnie na pewno się o to upomną. Na pewno będą boleć. Dla mnie jest taki przyjemny rodzaj bólu, gdyż wiem, że każdy, kto staje na starcie biegu maratońskiego, już jest zwycięzcą, bo postanowił zrobić coś ze sobą, odważył się podjąć takie wyzwanie, jakim jest maraton. I samo podjęcie tego wyzwania i ukończenie tego biegu, niezależnie w jakim czasie, sprawia, że jesteście kimś. Także nie przejmujcie się, jeśli podczas biegu, podczas maratonu będziecie mieli ciężkie chwile, gdyż one raczej miną. Ten ból również przeminie, a ta radość, ten przypływ endorfin na mecie jest naprawdę nieporównywalny z niczym. Dla mnie ten dystans jest takim oczkiem, perełką w głowie i na tym właśnie kanale będę starał się pokazać Wam jak najwięcej maratonów z całego świata. W tej chwili kończę właśnie ostatnie długie wybieganie przed moim pierwszym maratonem w tym roku, który odbędzie się na Malcie. Jak to oglądacie, ja już pewnie tam jestem, dlatego zapraszam na mojego Facebooka oraz Instagrama, gdzie znajdziecie relację zdjęciową. Linki macie w opisie za dzisiejszy film. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!